Cześć! Witaj serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Będę dzisiaj opowiadała o moich pierwszych wrażeniach po wizycie w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a było to w 2012 roku. Mieszkam tutaj od 2014. Także zapraszam na odcinek, opowiem o moich pierwszych wrażeniach sprzed 8 lat. Opowiem Wam też, dlaczego uważałam po mojej pierwszej wizycie w Nowym Jorku, że nigdy nie mogłabym tutaj zamieszkać. Polka w Ameryce. Przyjechałam po raz pierwszy do Nowego Jorku w 2012 roku razem ze znajomymi. Których poznałam we Włoszech, więc to była taka bardzo międzynarodowa grupa i każde z nas było w Nowym Jorku po raz pierwszy. Pierwsza wizyta w Stanach i od razu Nowy Jork, więc to wszystko się na mnie rzuciło. Przede wszystkim, co się bardzo rzuca w Nowym Jorku od razu, to jest ilość stymulantów. Są to na przykład zapachy, są to dźwięki, jest to ilość ludzi, są to wystawy sklepowe, są to reklamy, są to wysokie budynki, jest bardzo dużo stymulantów, wszystko jest głośne, wszystko ma zapach. Jak jest się w Nowym Jorku po raz pierwszy, to myślę, że większość osób ma takie doznania, że właśnie ilość tych stymulantów jest tak olbrzymia. Jako że Nowy Jork był pierwszym miejscem, które odwiedziłam w Stanach, to ludzie wydawali mi się bardzo, bardzo mili. Nowojorczycy generalnie mają opinię osób, które zawsze się spieszą i tak faktycznie można to zobaczyć spacerując. Od razu widać, kto jest turystą, a kto nie. Właśnie między innymi przez szybkość chodu i pewność tego chodu. Turyści raczej się rozglądają, na coś sobie patrzą, natomiast Nowojorczycy są skupieni, idą po prostu od celu do celu. Ta szybkość chodu Nowojorczyków też od razu rzuciła mi się w oczy. Jestem właśnie przy budynku Chryslera i powiem szczerze, że to też jest coś, co od razu rzuca się tutaj w oczy. Wysokie budynki są tak wysokie, że od razu się zadziera tą głowę do góry i miałam koleżankę, która tutaj kiedyś przyjechała w odwiedziny i mówiła właśnie, że ją aż szyja boli od tego ciągłego patrzenia w górę i obserwowania tych wszystkich wysokich budynków. Także na to też trzeba być przygotowanym na robienie olbrzymiej ilości zdjęć, ale też z drugiej strony, oprócz robienia zdjęć, ma się wrażenie, jakby się chodziło po tych ulicach i jakby już się je znało. Takie było moje wrażenie w 2012, że pomimo jestem w tym miejscu po raz pierwszy, to ilość teledysków, filmów, zdjęć, tego wszystkiego, co już widziałam z Nowego Jorku, już mi się to zapisało w pamięci, więc fajnie było zobaczyć to na żywo i mieć takie to wrażenie, że to jest coś, co ja znam, to jest coś, co ja kojarzę, ja się czuję tutaj bezpiecznie, ja się czuję tutaj swojsko. I to było takie przynajmniej moje odczucie, bo ten Nowy Jork już faktycznie tak znałam dobrze z telewizji, z ekranu. Czułam się tak w życiu tylko w dwóch miejscach. Tutaj w Nowym Jorku i w Londynie. Też miałam wrażenie, że to wszystko już widziałam tyle razy. Big Bena widziałam już tyle razy, że jak go zobaczyłam na żywo, to miałam wrażenie, że już go dobrze znam. Dla mnie osobiście bardzo ciekawym doświadczeniem było metro. Mianowicie metro jest doświadczeniem samo w sobie. Nieważne o której porze dnia, nocy, która linia, masz szansę powiedzmy 50-50, że coś ci się wydarzy. Albo ktoś do ciebie zagada, albo zaczną tańczyć w tym metrze, albo będzie bezdomny spał w wagonie, będzie trzeba zmienić ten wagon. Jakaś nagle awaria będzie i okaże się, że nagle metra nie jeżdżą, albo będzie 50 stopni ciepła, bo zdarzało się i tak, bo jest tak gorąco czasami w lecie w metrze, że to jest szok. Także metro samo w sobie jest takim wyznacznikiem Nowego Jorku i taką szkołą przetrwania. Ja osobiście bardzo lubię nowojorskie metro, pomimo że jedno z najstarszych na świecie, to jednocześnie jedno z najbardziej zaniedbanych. I faktycznie każda podróż metrem jest jak przygoda. Bardzo fajną rzeczą, jeśli chodzi o mieszkanie w Nowym Jorku, to jest to, że ciężko się zgubić.
Mianowicie ulice mają swoje numery, tak samo Avenue. Możesz zobaczyć następną ulicę, jest to dość blisko, jakieś 50 metrów pewnie. Napiszę dokładnie, ile metrów ma jedna przecznica. Natomiast nie widzisz następnej Avenue, jest to zbyt daleko. Mówi się, że między jedną a drugą Avenue jest to odległość około 3 ulic. Także też tutaj dokładnie napiszę, jakie to są odległości. Więc nie widzisz tej kolejnej Avenue, widzisz tylko następną ulicę. Zamiast patrzeć cały czas w telefon i na mapę, a w 2012 to też nie było tak łatwo z Wi-Fi wszędzie, więc ja sobie wymyśliłam sposób, żeby tylko wystarczyło mi spojrzeć, gdzie jest następna ulica, jaki jest jej numer w stosunku do ulicy, gdzie stoję. Od razu wiedziałam, w którą stronę iść, w lewo czy w prawo do kolejnej alei. Wiele miejsc w Nowym Jorku można zobaczyć za darmo, bo też te ceny są tutaj bardzo wysokie, więc zrobię oddzielny odcinek, w którym opowiem, które atrakcje są warte zobaczenia, które może mniej, które atrakcje zobaczyć w jakie dni, tygodnie, na przykład czy miesiąca, żeby były za darmo. Ale szczerze powiem, że jest dużo miejsc, które można w Nowym Jorku zobaczyć, za które nie trzeba płacić, bo miasto już jest wystarczająco drogie samo w sobie i to też mnie bardzo w sumie zaskoczyło w Nowym Jorku, bo wiedziałam, że to miasto jest drogie, ale nie wiedziałam, jak bardzo drogie. Więc jak tutaj przyjechałam w 2012, to wydałam chyba 3 albo 4 tysiące złotych więcej niż planowałam. I nie jakoś specjalnie nie szastałam pieniędzmi, tylko po prostu takie są tutaj realia. Tu jest naprawdę bardzo drogo. I zrobię też oddzielny odcinek o tym, ile trzeba zarabiać, żeby przetrwać w Nowym Jorku. O cenach mieszkań już opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków. Jak się tutaj jednak przyjeżdża, to trzeba być gotowym na spory wydatek. I na koniec chcę nawiązać do tego, o czym mówiłam, mianowicie dlaczego myślałam, że nie byłabym w stanie tutaj zamieszkać. Otóż rzeczą, z którą mam największy problem, jeśli chodzi o mieszkanie w Stanach Zjednoczonych, jest jedzenie. Jeśli ma się jakiekolwiek restrykcje dietetyczne, to jest tutaj ciężko. Można wybierać, oczywiście są specjalne restauracje dla osób wegańskich, czy dla bezglutenowych, czy dla osób bez nabiału. Natomiast problemem wszystkich tych miejsc jest to, że jedzenie samo w sobie jest fatalnej jakości. Więc nawet jak masz najlepszą knajpę, jeśli ta knajpa, tak jak na przykład na Astorii był też odcinek o jedzeniu z przewodnikiem po Nowym Jorku, Gabrielem, opowiedział mi on o tym, że na przykład Grecy w tamtych restauracjach sprowadzają swoje jedzenie, swoje produkty z Grecji. I takie coś jest super, bo przysięgam, że amerykańskie pomidory, czy amerykańskie ogórki, czy papryka, to wszystko nie smakuje tak samo jak u nas z powrotem w Polsce, czy we Włoszech, czy we Francji, gdziekolwiek w Europie. Tutaj to jedzenie jest tak bardzo genetycznie modyfikowane, że czasami mam wrażenie, że jem coś z papieru po prostu. Nie mają owoce z takiego soczystego, pełnego, głębokiego smaku. Tego mi tutaj najbardziej w Stanach brakuje. Raz, że te porcje są olbrzymie, wszystko jest naprawdę albo bardzo słodkie, albo bardzo tłuste, albo bardzo słone. Generalnie bardzo dużo jest tutaj takiego właśnie fast foodu, jedzenia generalnie niezdrowego. I to jest coś, z czym do dzisiaj mam problem, nad czym do dzisiaj ubolewam mieszkając w Stanach. To mi najbardziej de facto przeszkadza. Będę też robiła odcinek na temat 6 czynników, które utrudniają życie w Stanach Zjednoczonych, z którymi jakoś jeszcze po 6 latach nie udało mi się uporać. I właśnie jednym z tych czynników jest jedzenie i zawsze jest to numer 1. Odpowiedź na pytanie, czy lubisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych? Tak, ale jedzenie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pandemia zacznie być powoli opanowywana, żebyśmy mogli znowu zacząć podróżować, żebym też mogła nagrywać odcinki z innych miejsc. Natomiast tymczasem żegnam się z Wami z mojego Nowego Jorku. Zapraszam serdecznie, bo warto. Pa!